Ja No tutaj i poddaję jeszcze podkład, jakby intro znowuż nie poszło, żeby ludzie mieli co oglądać i nie myśleli, że się coś popsuło. Dobry wieczór. Z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz Lech. Witamy w prawie codziennym komentarzu dnia. Dzisiaj dwa tematy dotyczące Polski. Mamy zakończone wybory. kajdany zostały zerwane. Tak, możemy mówić o Polsce, możemy mówić o opozycji, O czym o chcemy? partii jeszcze rządzącej, ale już chyba opozycyjnej, a my sobie dzisiaj powiemy na temat dwóch reakcji. Reakcji rynku forexowego i reakcji rynku giełdowego na to, co się wydarzyło w Polsce w weekend i również powiemy, jak to jest postrzegane w Rosji. Od czego, Mati, zaczynamy? Ja myślę, że zacznijmy od Rosji, gdyż taka będzie też okładka, więc ludzie, którzy weszli, będą chcieli w pierwszej kolejności posłuchać, co tam Rosjanie mówią o nas, o naszych wyborach, o naszej polityce. Na wstępie powiem, że aż tak dużo nie mówią. Nie wiem, czy Paweł podzielasz to zdanie, natomiast tych informacji aż tak dużo i tak głośno nie było. Natomiast kilka artykułów oczywiście znaleźliśmy i zaraz je Wam przedstawimy. Chcesz zacząć pierwszy, czy ja mam wrzucać od razu pierwszą miniaturkę i omawiać? Wiesz co, to może tak właśnie powiedzmy, jakbyś troszeczkę mikrofon mógł przysunąć, bo jakoś troszeczkę tak słabiej. Okej. Dobra. A więc jeżeli chodzi o te informacje, to zgadzam się z Tobą. Jeżeli byśmy spojrzeli na czy RIA Nowosti, czy TASS, czy Komsomolską Prawdę, czy też, nie wiem, na Izwiestie, no dosyć popularne media i nawet na rosyjską telewizję, to tam za dużo informacji na temat Polski, słuchajcie, nie znajdziecie. Tematem dzisiaj numer 1 to chyba jest wizyta Putina w Chinach. No to jest jak gdyby oczywiste i tematem takim numer 1 albo numer 2 ze świata, no to jest to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tam są kreślone takie czarne scenariusze, gdzie tam Iran włącza się do wojny, gdzie Izrael razem z Amerykanami rozpętują trzecią wojnę światową. No i tam jest bardzo dużo wypowiedzi różnego rodzaju politologów, są też cytowane wypowiedzi Putina, który dzwonił wczoraj do premiera Izraela, który zabiega o pokój na świecie, no i takie tam. Ale zostawmy ich tematy. Przejdźmy to, co się pojawiło odnośnie Polski, bo pojawiło się kilka informacji i w mojej ocenie te informacje są odmienne i ogólnie nastrój jest jak dla mnie odmienny od tych informacji zachodnich. Bo zauważ, że w zachodnich tych mediach, no to chyba jest radość. Jeżeli byśmy spojrzeli na media europejskie, niemieckie, francuskie, nie wiem, tak. czy takie powiedzmy, no nie wiem jakie nazwać, Politico, no to jest takie bardziej brukselsko-europejskie. No i tam najczęściej mówi się o tym, że nacjonaliści zostaną odsunięci od władzy, a tą partią nacjonalistyczną według mediów zachodnich jest Prawo i Sprawiedliwość. No to słuchaj, żeby dać wstęp, wrzucę informację i artykuł sprzed 2 dni, czyli chyba z czasu głosowania. Proszę spójrz. Polscy rusofobowie będą się wzajemnie wtrącać, wytrącać, zwalczać, pewnie źle to przetłumaczył nasz translator. Widzimy zdjęcie. To automatycznie robiłeś. Okay. Tak, żeby po prostu wrzucać od razu, żeby nie było cyrylicy, tylko żeby to w ten sposób wyglądało. No i tu mamy zdjęcie oczywiście Donalda Tuska. Dla nich to bez znaczenia chyba, kto u nas rządzi. No i informacja, bo artykuł jest z 15 października, czyli z niedzieli, więc wybory parlamentarne, informacja, że się odbywają i słuchaj, przeczytam Ci.
W niedzielę 15 października w jednym z najbardziej rusofobicznych krajów Unii Europejskiej, w Polsce, odbędą się wybory parlamentarne. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że skrajnie antyrosyjska partia Prawo i Sprawiedliwość straci szansę na utworzenie rządu. Ale jak to ostatecznie wpłynie na stosunki Moskwy i Warszawy? W republikach parlamentarnych często dochodzi do sytuacji, gdy partia wygrywa wybory, ale przegrywa walkę o władzę. To właśnie się może wydarzyć 15 października, gdy w Polsce nadal będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie sondaże opinii publicznej wskazują, że PiS zdobędzie więcej głosów niż pozostali uczestnicy wyścigu parlamentarnego, ale te same sondaże wskazują, że po zjednoczeniu siły opozycyjne reprezentowane przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę zajmą większość mandatów w Sejmie, ponad 230. Zobacz, bardzo artykuł na razie merytoryczny. W tym samym, według sondażu przeprowadzonego między 6 a 7 października, PiS może liczyć na około 183 mandaty. Wcześniej polskie media przewidywały sojusz partii rządzącej z nacjonalistyczną Konfederacją, co mogłoby pozwolić drużynie Jarosława Kaczyńskiego na utworzenie własnego rządu koalicyjnego. Ale po pierwsze, głosy konfederatów mogą nie wystarczyć w większości, no i tutaj też dobrze przewidzieli. A po drugie, pisze się o powiązaniach kandydatów konfederatów z Rosją. Więc no, też tak jakby dobrze obserwują. Ty chcesz coś dodać? Tak, znaczy konfederaci byli właśnie postrzegani w Rosji jako najbardziej racjonalna partia z punktu widzenia oczywiście Rosjan, ale było podkreślane, że to jest skrajna prawica i że jest to partia nacjonalistyczna, a PiS był przedstawiany w rosyjskich mediach do tej pory jako partia silnie konserwatywna, tutaj związana z polskim kościołem, tak to najczęściej było. Że ten sojusz na zasadzie kościelnej, takiej wspólnej stopy. Tak, to było najczęściej bardzo mocno podkreślane, natomiast właśnie wymieniano, że jeżeli chodzi o Konfederację, no to tam jest jakiś właśnie racjonalizm i podkreślano właśnie, że tutaj część polityków, bo nie wszyscy też, bo mówiono, że część tej jedynie Konfederacji jak gdyby nie cała, też wymieniano, że po lewej stronie znajdują się jakieś pozytywne przykłady, ale ogólnie, że jest to mało i cały czas, że Polacy, jak i polskie społeczeństwa, jak i polskie partie polityczne są rusofobiczne, tak? Tutaj bardzo mocno... No i słuchaj co jest dalej. Jedyną nadzieją dla PiS jest to, że centrowcy z Trzeciej Drogi zdradzą swoich kolegów z obozu opozycji i zawrą koalicję z obecną partią rządzącą, ale prawdopodobieństwo tego jest niskie. No i później mamy informacje takie szczegółowe, natomiast jest cytat: rosyjsko-polski reset zakończył się po powrocie Krymu do Rosji. Informacja o Tusku, że w 2014 roku opuścił stanowisko premiera Polski i został przewodniczącym Rady Europejskiej. No i takie informacje, że też nie ukrywa, że... O, tu jest bardzo ciekawy wpis. Donald Tusk nie ukrywa, że nie kieruje się sympatią do Ukraińców, ale chęcią wykorzystania 50 miliardów euro, które Unia Europejska przeznaczyła na odbudowę Ukrainy. I tu jest cytat. Gdzie są gwarancje dla Polski, że będzie głównym uczestnikiem tego procesu ożywienia gospodarczego? Z tego co wiemy, kilka stolic porozumiało się już, jak wykorzystać te pieniądze, uczestnicząc w odbudowie, powiedział Tusk, wskazując na bierność obecnego polskiego kierownictwa w pozyskaniu funduszy europejskich. No i dalej mamy informacje o Trzeciej Drodze i o Lewicy. Jeżeli się spojrzy tak z perspektywy na ten artykuł, no to on jest dosyć chyba trafny, jeżeli chodzi o te przewidywania, które Rosjanie pisali, gdyż no, mamy tak jak mamy, nie? PiS najprawdopodobniej nie przedłuży swojego władania, opozycja się dogada, Trzecia Droga raczej nie będzie w koalicji z PiS-em,
a Konfederacja straciła głosy, więc wszystko jest tak, jak opisali, można powiedzieć. Chcesz omówić kolejny artykuł, czy ja mam wrzucić, bo mam później już po wyborach Tak, informacje. znaczy wiesz co, to może już też po wyborach, tutaj mamy też artykuł, słuchajcie, związany może tym razem z Gazeta.ru. Dosyć ciekawy artykuł i ciekawy komentarz, zaraz zobaczycie, tak. Oni tutaj rozłam polityczny lub święto demokracji, no podobne mniej więcej nawet nagłówki są niż w polskiej prasie. Sporo jest komentarzy, dopiero zwróć uwagę, nigdzie Polska nie występuje na pierwszej stronie, nigdzie na drugiej, na trzeciej, gdzieś jest to daleko, niektóre w ogóle media pominęły, że wybory się odbyły w Polsce, tak jakby tego nie było. Natomiast jeżeli się pojawiają, to sporo jest takich suchych relacji, co się wydarzyło, kto ile procent zdobył. Natomiast właśnie w Gazeta.ru mamy informację dotyczącą wypowiedzi rosyjskiego ambasadora w Polsce, Sergeja Andriejewa, który mówi, że jest przekonany, że stanowisko Warszawy wobec kryzysu ukraińskiego nie zmieni się po wyborach. To jest mało prawdopodobne, niezależnie kto dojdzie do władzy. Tutaj jak gdyby pan ambasador przyjmuje, że jeżeli opozycja przejmie władzę, no to się nic nie zmieni, ponieważ jedyną partią przed wyborami, która opowiadała się za zakończeniem pomocy dla Ukrainy, była skrajnie prawicowa Konfederacja, która miała kampanię Stop Ukrainizacji Polski i tak dalej. Tutaj akurat jest dużo na ten temat. Natomiast myślę, że dosyć trafna też diagnoza. Ja nie spodziewałbym się tu jakichś zasadniczych zmian. I myślę, że większość akurat, zobacz, tych gazet przyjęła to stanowisko tego rosyjskiego ambasadora. To mniej więcej to jest jak gdyby w większości. Tak? Oni też, zwróć uwagę, że nie koncentrują się na tym, co się wydarzy w Polsce, tylko patrzą właśnie przez pryzmat obecnego konfliktu. Najbardziej są zainteresowani, czy zmieni się postawa Polski wobec toczącego konfliktu. Tak? Nawet nie wobec Rosji, bo tutaj nikt w to nie wierzy, natomiast czy się coś by nie zmieniło, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy i większość... To cię zaskoczę, gdyż Większość, tak. Zdarzają się, no właśnie uprzedziłeś mnie, zdarzają się jednak wypowiedzi, które się od tego różnią. I słuchajcie, mam taki artykuł z jednego z portalów. Kryzys polityczny w Polsce stwarza zagrożenie dla Rosji, czyli mamy straszenie, tak, czytelników. I to jest artykuł z wczoraj z południa. I spróbuję wam przeczytać parę zdań. Na początku są informacje o wyborach i jak to się zakończyło. Później mamy informację taką. Zdaniem ekspertów minione wybory do polskiego Sejmu pokazały utrzymywanie się głębokich podziałów wśród Polaków. Podział polityczny w polskim społeczeństwie istniał jeszcze przed wyborami. Wyniki procesu wyborczego po prostu pogłębiły tę przepaść. Nie sądzę jednak, że konfrontacja wejdzie w gorącą fazę, tak jak miało podczas reformy sądownictwa czy zakazu aborcji w 2016 i 2021 roku, powiedział politolog Stanisław Stremidłowski. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że wyda mandat do utworzenia rządu partii, która w wyborach zdobędzie najwięcej głosów. W tej chwili jest to PiS, które według różnych źródeł ma od 36 do 40%. Jednak Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało zgodzić się z innymi siłami politycznymi na utworzenie koalicji. W szczególności musi wprowadzić do swojej koalicji Konfederację, która uzyskała około 6 do 7% głosów. Poza tym partia rządząca musi coś zrobić z trzecią drogą, na przykład spróbować oderwać od niej Polskie Stronnictwo Ludowe, zauważa. Zobacz, jak dosyć dobrze orientują się w naszych realiach, nie? Rosjanie.
Jak tak piszą, to tak no, nie ma tu jakichś strasznych Znaczy i głupot. tak i nie, wiesz, bo zdarzały się artykuły, które ja czytałem, które uznawały, że na przykład tam głównym tym sztandarowym projektem PiS-u była wyprawka, czyli 300 plus, oni to nazywali, a nie 500. Komuś się coś pomyliło, więc zdarzają się tu różnego rodzaju, moim zdaniem, błędy. W mojej ocenie cały czas ta Polska, jeżeli chodzi o rosyjskie media, jest daleko, tak, tam są co jakiś czas jakieś takie propagandowe wstawki, natomiast one najczęściej gdzieś koncentrują się albo na tym, że Polska będzie odzyskiwać tą zachodnią Ukrainę, albo tudzież na tym, na konflikcie, tak, czyli że tam polscy najemnicy tak walczą w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ja akurat tutaj obstawiam, że dla nich ta Polska i to, co dzieje się w Polsce, to jest na dalekim obecnie planie. Ale słuchaj, bo mam tu ciekawy cytat z artykułu. Najlepszą opcją dla Rosji jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. W tym przypadku szanse na poprawę stosunków między krajami są niewielkie, natomiast Platforma Obywatelska jest skupiona na Unii Europejskiej, może być niezależna w polityce zagranicznej, podsumował tam ten politolog. A jaki? Stremidłowski. Wiesz co, to ja widziałem, akurat nie czytałem tą wypowiedź, jakoś gdzieś mi to nie mignęło. Natomiast Mati, wiesz, że Prawo i Sprawiedliwość w sumie przegrało wybory, więc nie chcę cię martwić, pomimo że wygrało te wybory, bo tutaj już TAS podaje, słuchajcie, mamy artykuł, który no właśnie troszeczkę antycypuje. Ja może wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda i opowiem, co tam jest i co oni tutaj twierdzą. Bo mamy, nie z TAS-u, tylko dokładnie mamy z RIA Nowosti, tak, czy to tam Russian Today, to mniej więcej to samo. No mamy informację o tym, że tego nie ma w Polsce, natomiast w Rosji już Tusk powołuje rząd według RIA Nowosti. Co prawda prezydent jeszcze nie wie o tym. Nie wie o tym. Natomiast już RIA Nowosti podało, że partie opozycyjne są dogadane i to jest kandydat, znaczy szefowie jeszcze też nie wiedzą. U nas, tak, jest taki, słuchaj, jest cały artykuł. Tak, jest cały artykuł tutaj na temat tego właśnie, że będzie tworzony rząd, tak, przez główną siłę opozycyjną, tak, największą partię opozycyjną, tak, i przez Donalda Tuska, no i tu się podaje, akurat tu też podają trochę źle, bo podają, że 31% zdobyli, czyli to są też takie pomieszane i stare i nowe wiadomości. Ale jeszcze nie ma chyba końcowych? Już było publiczne? Nie, no już jest tak? Ogłoszone, tak. Okay. No widzisz, już mamy ogłoszone, tak. Akurat, Tak, w rosyjskiej prasie szukałeś, no to... Szukałem, akurat tam nie było, zajęty byłem. To w takim razie, tak, już jest podział mandatów, chyba już jest wszystko znane, może jeszcze jakieś tam szczegóły są dogrywane, natomiast mamy ogólne informacje. No to może ci powiem, tak, Partia Prawo i Sprawiedliwość 35,38, Koalicja Obywatelska 30,7, Trzecia Droga 14,4, Lewica 8,6, Konfederacja, czyli ta najbliższa Rosji 7,16. Urosło Konfederacji od wstępnych, nie? Tak, tutaj też mamy taką, to pewnie polscy politolodzy będą na tym się bardziej skupiać. Mam trochę zaskoczenie. Zobaczymy, gdzie i komu przeszły te głosy Konfederacji, no bo w stosunku do tych sondaży Konfederacja dostawała, z tego co pamiętam, więcej, a Trzecia Droga dostawała ostatnio mniej. A więc jeżeli by się okazało, że to tak przepłynęło z Konfederacji do Trzeciej Drogi, no to ja nie rozumiem tych ludzi. Bardzo nieszczęśliwy, tak? No bo na ostatniej prostej był
tutaj Konfederacji byli chyba mocno atakowani przez partię obecnie rządzącą jeszcze. Natomiast też, wiesz co, no nie wiem, no jeżeli chodzi o Rosję, to chyba wszystko, chyba że coś masz jeszcze. Ja mam jeszcze informacje, no tak. To daj informacje już może bez czytania, tylko opowiedz, co tam jest mniej więcej. Ale to jest bardzo krótka wypowiedź Pieskowa, ocenił wyniki wyborów w Polsce, nie lubią nas. Więc... Ale to jakbyśmy lubili, to rozumiem, musielibyśmy głosować wszyscy na Konfederację. Tak, wtedy, tak. Okej. No bo to tylko jedna partia była, która była taka, że tak powiem, oficjalnie prorosyjska, tak? Albo nawet nie cała, no bo też były wypowiedzi takiej części konfederatów, którzy nie byli przychylni Rosjanom. To ja tylko tak dopowiem, że powiedział, że na razie nie ma szans na poprawę, gdyż nie ma elementów w Polsce establishmentu, który otwarcie by sugerował i miałby na celu poprawę stosunków z Rosją. Czyli uważamy, co? Nie będzie resetu 3? Nie ma takiej partii w Polsce, która by była skłonna, tak powiedział Pieskow. Uważamy za absurd, że dwa sąsiednie państwa są wobec siebie tak wrogie, podkreślił Pieskow, ale faktem pozostaje, Polacy nie przyjaźnią się z nami, nie lubią nas i we wszystkich kwestiach zajmują bardzo wrogie stanowisko, więc jest jak jest, pani Pieskow. Ale wiesz co, ale to ja mam pomysł na biznes. Jeżeli ktoś z was mieszka w Rosji oglądających, to my robimy CEP o Rosji, a ktoś w Rosji by musiał zrobić alternatywę, lustrzane odbicie, CEP o Polsce. Może by Rosjanie się wtedy coś więcej dowiedzieli, bo mało jest informacji o Polsce. No mało. Słuchajcie, no to może przejdźmy w takim razie do tej drugiej części. Jak zareagowały rynki? No bo mieliśmy, kiedy informacje, no w poniedziałek już były pierwsze te dane związane z late pollem, wcześniej exit pollem, natomiast jak w momencie, kiedy już były pierwsze informacje, no to pierwszy zareagował rynek walutowy. No i co mieliśmy na rynku walutowym? No mieliśmy olbrzymie wzmocnienie złotówki. Dzisiaj co prawda mamy korektę, ale ta korekta jest taka niemrawa i dosyć słaba. Ja sobie jeszcze zobaczę na ten moment, tak, bo może się okazać, że się coś zmieniło. No, natomiast mieliśmy kilkuprocentowe wzrosty, jeżeli chodzi głównie o dolara, jeżeli chodzi o euro też. No i ta sytuacja, ona się utrzymywała przez cały poniedziałek. Widzę, że dzisiaj jest korekta, troszeczkę taka może nawet większa. Nie, teraz znowuż mamy, widzę, że ponowne umocnienie. A więc mamy to ja ciebie zapytam ciebie przekornie. Poczekaj, bo mamy teraz 0,60, no czyli po ponad 2% wzrostach złotówki, no kolejne umocnienie złotówki. No i podobnie wygląda giełda. Na giełdzie obserwowaliśmy już przed wyborami wzmocnienie wielu spółek, szczególnie, co bardzo ciekawe, spółek Skarbu Państwa. I to obserwowaliśmy tak przez ostatni mniej więcej tydzień, przy czym no, te wzrosty były gdzieś jakieś, no, można powiedzieć, że były też po wcześniejszych troszeczkę spadkach, no były gdzieś naturalne. Natomiast no, to, co widzieliśmy, słuchajcie, w poniedziałek na warszawskiej giełdzie, no to ja dawno nie widziałem, od wielu lat. Można ten stan określić jako nawet nie jednodniowa hossa, tylko już dwudniowa, no bo nadal część przynajmniej aktywów rośnie, chociaż mamy minimalną korektę na bankach, no ale ta korekta na bankach jest tak minimalna, że to jest często nie przekracza 1%, natomiast no pozostałe spółki wczoraj, no i dzisiaj też z rana, no miały olbrzymie wzrosty. To się powinno troszeczkę ustabilizować pod koniec dnia, bo część jak gdyby inwestorów, albo bardziej inaczej, może nawet nie inwestorów, a spekulantów dosyć dużo zarobiła. Dlaczego? No wczoraj widzieliśmy nawet dwucyfrowe wzrosty na niektórych aktywach. Osławiony Orlen rósł o ponad 8%. No dzisiaj ale to wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, że mogę zostać prezesem i wystrzelił. Tak. Są takie teorie, ale wiesz, że Twittera.
PKO jedno i drugie też tam chyba było 11-12% wzrostu. No bo mówiliśmy, bo między sobą, ja myślę, że mamy podsłuch, bo między sobą myśleliśmy coś o obligacjach i że trzeba by było pójść do takiego banku i tam pogadać, jak to się robi. No i ktoś nas podsłuchał i oni będą szli do jednego albo drugiego. A to jeszcze, wiesz co, jeszcze PZU też rosło i KGHM to... Tego to akurat nie wiem, ale coś... Wytłumacz ludziom, Kapitan Lisowski coś mówił, że on chce KGHM przejąć. Więc... KGHM przejąć? Nie, on o PGŻ mówił akurat, a on nie jest notowany na giełdzie, nie? To się nie umie ustawić. Ale nawet jak już wybiera spółkę, to nie to. Nie? Zauważmy jedną rzecz, że przed wyborami mieliśmy wzrosty głównie blue chipów, a po wyborach również, przy czym najbardziej rosną spółki Skarbu Państwa. No i teraz jest pytanie, dlaczego? Właśnie, bo krąży opinia, że wygrała demokracja. I ciebie to tak strasznie drażni, bo... Nie, mnie to bawi, bo twierdzisz, że to nie Większej głupoty dawno nie słyszałem, tak? Więc słuchamy. Znaczy nie wiem, czy wygrała demokracja. Gratuluję wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach. Uważam, że trzeba głosować, żeby potem móc narzekać, tak? Bo jak się nie wybiera, no to tak trochę głupio narzekać. Chociaż też można, ja akurat nie mam nic przeciwko ludziom, którzy nie głosują, też żeby była jasność. Sam akurat głosuję i zachęcam akurat, żeby uczestniczyć jednak w tym życiu, przynajmniej w minimalnym stopniu w życiu politycznym. Natomiast no dlaczego te spółki rosły? No nie dlatego, że demokracja wygrała, to nie ma nic wspólnego. Nie ma też nic wspólnego z tym, bo to też taką opinię słyszałem, że teraz w tych spółkach będzie miotła opozycji i ta miotła opozycji spowoduje, że będą zmieniane zarządy. I to jest prawda, pewnie tak nastąpi, tylko że tu trzeba będzie poczekać. To nie będzie tak od razu, słuchajcie, że ktoś... Dzisiaj mamy tam wtorek, no już w tym tygodniu zarząd Orlenu i zarząd PZU mnie nie było w poniedziałek rano, ja już No pojechałem ja wiem, dlaczego Orlen, załatwiałeś papiery, tak? Żeby się ustawić w kolejce, jak te drzwi otworzą, żebym mógł wejść do tego biura. A więc powodem, słuchajcie, nie będą zmiany w zarządach, chociaż one nastąpią i nie spodziewałbym się, że te spółki nagle... Znaczy będą przypadki, że będą lepiej zarządzane, a będą przypadki, że będą gorzej zarządzane, natomiast w większości będą tak samo zarządzane. Dlaczego? No dlatego, że zmienia się tylko władza, tak? Tutaj jak gdyby, chyba że zmieniłaby się zasada, tak? Że nie obstawiamy tych spółek jakimiś nominantami politycznymi z klucza politycznego i znajomych obecnej władzy, no bo to jak gdyby zmieniamy, można powiedzieć, że może trochę będzie pozytywniej, bo opozycja ma szerszą ławkę, bo w końcu jest kilka tych partii, no i wśród tych swoich znajomych jest chyba łatwiej wybrać jakąś osobę, która ma doświadczenie i umiejętności z danej branży, niż kiedy mamy jedną partię, czy tam kilka partii i one mają troszeczkę też, nie ukrywajmy, PiS miał gorsze jak gdyby takie zasoby, nie chcę nazwać intelektualne, bo żeby nikogo nie obrazić, ale takie... Wysokiej klasy menadżerów, tak? Tak, wysokiej klasy menadżerów, tak, tutaj jednak Platforma, tak, i nawet ten PSL, który przez ileś lat jednak się, że tak powiem, szkolił w różnego rodzaju instytucjach, gdzie zajmował i okupował różnego rodzaju stołki. No i to jest też również doświadczenie, ma swoje kadry, nie? Gdzieś tam pewnie jeszcze... Tak, teraz wiesz, po tych 8 latach, też jeżeli byś przez 8 lat się zajmował, to też byś, myślę, że jakbyś był w tym prezesem Orlenu przez 8 lat, to byś się w końcu nauczył. Jakbym był 8 lat youtuberem, to myślę, że bym był w pełni samodzielnym youtuberem. Też... i ogólnie człowiekiem był w pełni samodzielnym, tak. Ale wracając, słuchajcie, poważnie, na pewno nie jest ten element. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy spojrzeć na wolumen poniedziałkowy, gdzie wolumen obrotu był 3-krotnie wyższy od średniej, co jak gdyby pokazuje, że napłynął kapitał spekulacyjny, ale prawdopodobnie zaczyna napływać kapitał niepolski,
No i teraz możemy oczywiście dywagować i to widzieliśmy już przed wyborami, tak, że tutaj było zainteresowanie polskim rynkiem, dlatego że ten rynek przez wiele lat był rynkiem niedokapitalizowanym, nie było nim zainteresowania, polska giełda jest płytka, mało atrakcyjna, natomiast no, są najbardziej atrakcyjne tak naprawdę na polskiej giełdzie są właśnie spółki Skarbu Państwa. No i tutaj liczy się na pozyskanie przede wszystkim, to jest główny argument, pozyskanie tego kapitału zagranicznego, który dopłynie do tej giełdy, no i przynajmniej chwilowo, zobaczymy jak długo to będzie, tak, na pewno dopłynął kapitał spekulacyjny, być może będzie troszeczkę dopływał kapitał, który ma dłuższy horyzont inwestycyjny niż powiedzmy tam taki krótkoterminowy. Dlaczego? No dlatego, że wydaje się, że opozycja będzie rządzić, a skoro będzie rządzić, to pamiętajmy, że obecna opozycja, a teraz koalicja, niedługo już rządząca, no jest bardziej proeuropejska, otwarta przede wszystkim na Europę, na Niemcy, na współpracę tutaj i na pozyskiwanie nie tylko, bo to nie tylko chodzi, bo to też następny argument podawano, że te pieniądze z KPO, nie? Że one tak, one zasadniczo nie zmieniają, chociaż są istotne, bo to jak gdyby pokazuje innym inwestorom kierunek, tak? No bo skoro Unia Europejska, tak, są te pieniądze odblokowane i teraz zwróć uwagę, jesteś inwestorem, chcesz coś, powiedzmy, na przykład niemieckim inwestorem, tak? Chcesz budować fabrykę, no i nagle masz rząd, który prawdopodobnie będzie jednak nie antyniemiecki, tak? Tylko jednak będzie sprzyjał, tak? Kapitałowi niemieckiemu. No skoro będzie sprzyjał, no to będziesz bardziej chętny, żeby tą na przykład fabrykę postawić w Polsce niż na Węgrzech, tak? Gdzie tutaj widzimy, że od jakiegoś czasu, pomimo że tam bardzo dużo jest kapitału niemieckiego i on ma bardzo dobre warunki, no to jednak ta polityka, tak jak widać, ma znaczenie, tak? Ma znaczenie, kto rządzi, dla kapitału, kapitał ma narodowość, pamiętajcie, i kapitał lubi stabilność, no i tu spodziewają się, że no jednak Polska nie będzie tym pariasem europejskim, tylko częścią tego jądra europejskiego, która będzie razem z Niemcami podobnie głosować. A powiedz mi, bo zawsze spekulanci... I tutaj od razu uciekam, bo że jakbyście pisali, ja nie wnikam, czy to jest dobre dla Polski, czy to jest złe dla Polski, czy PiS był dobry, czy Platforma, tak? Każdy ma jakieś tam poglądy polityczne, natomiast ja mówię z punktu widzenia rynków, jak oni to oceniają, tak? Rynki oceniają, że to jest pozytywne dla tego kapitału, dla inwestycji, szczególnie zagranicznych i dla kapitału prywatnego, który chce inwestować w Polsce. Ta zmiana jest korzystna, tak oceniają rynki, natomiast historia oceni tak za kilka lat, czy tutaj rynki miały w tym momencie rację, czy nie. Bo ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo każda zmiana, czy to wybuch wojny, czy wiesz, wybory, powodują, że spekulanci mogą zastosować taką strategię chyba napompować i uciec, tak? Czy tu może być coś takiego, że wrzucają, tworzą jakiś trend, napływa dużo kasy, a później to spieniężą i to może paść? Zawsze takie ryzyko istnieje, jeżeli będziesz miał napływ dużej ilości kapitału spekulacyjnego i będą duże zyski. Polski rynek ma do tego predyspozycję. Bo powiedziałeś, że jest płytki, no właśnie. Tak, jak każdy płytki rynek, tak? Jeżeli wiesz, nagle wpompujesz w polski rynek taką nawet troszeczkę większą w porównaniu, nie wiem, z DAX-em, tak, czy z amerykańską giełdą, troszeczkę więcej pieniędzy, no to możesz zrobić hossę kilkutygodniową, gdzie będziesz miał tam zarobki po kilkaset nawet procent. Można sobie to wyobrazić. Naprawdę polski rynek to nie jest rynek. I wiesz, głęboki. I później na euforii ludzie mówią, o rośnie. To na razie jeszcze nie mamy takiej sytuacji. To nie są, wiesz, no to są powiedzmy tydzień przed wyborami zaczęły się wzrosty. No wczoraj wzrosty było kilkanaście maksymalnie procent, tak? Żebyśmy mówili o takim, no to musi być jednak dłuższy trend, no żeby ci ludzie mogli ten kapitał spekulacyjny zarobić, to jest jeszcze za krótki, natomiast zawsze istnieje ryzyko korekty,
ta korekta może być różna. Natomiast bardziej bym się obawiał, ponieważ na polskim rynku jakiś czas temu też istnieje kapitał, który gra na krótkie pozycje. No i on też będzie wyciskany, a więc możemy mieć taką sytuację, że ci, co grali na krótko, będą wyciskani. I jeszcze jedna rzecz, o wiele ważniejsza niż to, co mówisz, czy polski, czy to jest taka gra, jaki będzie sentyment na rynkach światowych, bo od tego będzie zależeć też, w którym kierunku będzie ta polska giełda podążać. Ale sentyment w stosunku do naszego kraju? Nie. Sentyment głównie na amerykańskiej giełdzie. Ona jest najistotniejsza, oczywiście DAX też. Tu widzieliśmy od jakiegoś czasu taki troszeczkę różnicę pomiędzy europejskimi parkietami, które były bardziej optymistyczne, nawet ten polski, a szczególnie ten niemiecki, a rynkiem amerykańskim. Natomiast wielu tutaj obserwatorów wskazuje, że ten czwarty kwartał, szczególnie te okolice nawet grudnia albo nawet wcześniej, będziemy mieli jakiś taki rajd pod hossę. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, bo jak zwykle. Zależy to na pewno od tych geopolitycznych napięć, bo jeżeli się okaże, że będziemy mieli następny jakiś tam konflikt na Bliskim Wschodzie, na przykład jakąś tam wojnę z Iranem, to wtedy to będzie utrudniać tego typu scenariusz. Natomiast obserwujemy zmianę rentowności na obligacjach amerykańskich, i prawdopodobnie też wyciskanie tych obligacji i przede wszystkim na rynkach światowych i na tej giełdzie amerykańskiej wyciskanie pozycji krótkich, czyli rynek jak gdyby zmienia powoli prawdopodobnie wahadło. Czyli do tej pory często ktoś, kto grał na pozycje krótkie, nie dotyczy oczywiście wszystkiego, będzie musiał zmienić swoją strategię, bo będzie inaczej tracił. Oczywiście na ropie sytuacja może być odwrotna, może być jeszcze to bardziej skomplikowane, bo ogólnie surowce są trudniejszym rynkiem w mojej opinii, ktoś może powiedzieć, że nieprawda, w mojej opinii. Że trudniejsze, że taki ekspert. Rynkiem wiesz, że kupujesz akcje, i kupujesz i zapominasz czasami, tak. Ja lubię inwestować na akcjach, bo akcje są takie, albo trafisz, albo nie trafisz. Jeszcze jak kupujesz takie właśnie blue chipowe, jakieś duże, to trudno tutaj dużo stracić, najwięcej można zawsze stracić na jakichś małych spółkach, ale też można najwięcej zyskać, gdzie potrafią one kilka tysięcy rosnąć nawet, nie? Ale to tak jak mówię, to trochę jest jakiś tam... Ale to tu odbiegamy już znowu od odbiegamy tematu. Zupełnie. A więc polska giełda bardzo pozytywnie, i wydaje się, że w zależności oczywiście co będzie się w Polsce działo, na pewno będziemy za moment mieli jakąś tam stabilizację, natomiast ten sentyment dla polskiej giełdy, dla polskiej gospodarki poprawia się. Pamiętajmy, że Polska też była często wrzucana do takiego wcześniej koszyka tych krajów Europy Środkowej, bo często jest tak, że jak ktoś inwestuje, to kupuje tam Europę Środkową, to coś tam w tym koszyku jakieś spółki z Polski, jakieś z Węgier, jakieś tam z Czech i tak dalej. Natomiast tu powoli następują zmiany. Może być sytuacja taka, ona by była najbardziej korzystna, kiedy bo widać, że ten koszyk troszeczkę właśnie się może różnić, bo mamy... Czyli Polska idzie po własny koszyk. Nie, nawet chyba nie. Polska bardziej Czechy, Polska albo po własny koszyk, albo inaczej. Węgry będą w osobnym. Wszystko wskazuje, że Węgry będą wrzucane do osobnego. I to wynika chyba jednak z polityki Orbana, który jest prorosyjski. To jest gdzieś zauważalne przez inwestorów. To już widzieliśmy w zeszłym roku, w tym roku. Ta giełda węgierska troszeczkę inaczej się zachowuje niż pozostałe giełdy. I też widzieliśmy ich problemy z inflacją. Zobaczymy, jak to będzie w Polsce, bo w Polsce zrobiono dużo, żeby przed wyborami tą inflację mieć jednocyfrową. To się udało. Zobaczymy też, jak będzie rząd sobie tutaj nowy radził, bo wyzwania są. Bo z jednej strony rząd jeszcze stary uruchomił coś, co było potrzebne, a co jak gdyby napędza inflację, czyli wydatki na pobudzenie konsumpcji, które
no będziemy mieli przecież te 800+, tak, będą różnego rodzaju wydatki Ale związane to już z jest chyba, noszeniem Paweł, temat na kolejny długi program, średniej. Dobrze. bo to jest znowu temat rzeka, wydaje mi się. Ale może jeszcze spójrzmy na to, bo co jeszcze, tak? No jeżeli chodzi o te wybory, no tutaj będziemy mieli na pewno wyczekiwanie na nowy rząd. I teraz, jeżeli by się to brak tego rządu lub jakieś takie zawirowania przedłużały, no to niekorzystnie by to działało na pewno na giełdę i na polską złotówkę. To dobrze by było, żeby jak najszybciej ten rząd powstał i żeby takie zawieszenie nie trwało zbyt długo, co no ja mam do ciebie pytanie, bo teraz tak sobie pomyślałem. Trzecia droga dostała ponad 14%, 14,4% z tego, co powiedziałeś, tak mi się kojarzy. No ale dostanie od prezydenta możliwość formowania rządu PiS. Trzecia droga, tak. Nie PiS. Trzecia droga. PiS dostanie. PiS. No nie wiemy, ale to jest najbardziej prawdopodobne. Najbardziej prawdopodobne. I to może potrwać kilka miesięcy, tak? Nie. Nie? Ile on ma czasu na sformowanie? Wiesz co, tam jest chyba 14 dni, potem musi być wotum. To poprawcie, tak, bo jestem. Dobra. No wotum zaufania w momencie, kiedy, no bo nie dostanie wotum zaufania i wtedy parlament wybiera, tak, czyli już Sejm desygnuje następnego premiera i następny rząd. Więc to tak do grudnia się wyklaruje. No tutaj wiesz, no może jakieś, nie wiem, myki prawne, tak, które umożliwią właśnie tego. Takie ewentualne przedłużenie może być bardzo niekorzystne dla trzeciej drogi. A co ma trzecia droga do tego? Bo słuchaj, bo im dłużej to będzie trwało, tym być może ten ich wynik, bo wiesz, w notowaniach przed wyborami mieli znacznie niższe. Im dłużej to będzie trwało, to może to im zaszkodzić i może to będzie trzeba jakoś przyspieszać albo coś. Te formowanie rządu, bo im dłużej on będzie niesformowany, bo będzie to robił PiS, tym bardziej może być ciepło w trzeciej drodze, bo nie wiadomo, czy powtórzą ten wynik. O to mi chodzi. No ale nie ma wyborów. Znaczy słuchaj, no są takie na przykład informacje z Rosji, no część o tym nie powiedzieliśmy, bo część jak gdyby politologów, którzy zajmują się Polską, właśnie wypowiadało się, że być może w przyszłym roku no, że ta opozycja jest niestabilna i że czekają nas następne wybory w przyszłym roku, no ale to była mniejszość, tak? No, takie wypowiedzi to było dosłownie 2, z którymi się spotkałem, no i raczej to tam nie wzbudzało jakiegoś ani zainteresowania, ani też, no opinie były jak gdyby zaraz przeciwne, tak? Bo nie wydaje mi się, znaczy ja chyba tego nie rozumiem. No, trzecia droga będzie razem z Koalicją Obywatelską robiła rząd. No i tutaj oczywiście będą grać na to, żeby jak najwięcej dla siebie uzyskać, natomiast no nie wyobrażam sobie też rządu trzeciej drogi i PiS-u, tak? Takiej koalicji. Też. Jednak, bo to by było nie w porządku wobec wyborców, no bo wiadomo, że oni nie głosowali na coś takiego. No i pogrzebałoby chyba wtedy i zarówno Hołownię, jak i PSL, a chyba i zarówno obecni przywódcy tych partii chcą jeszcze trochę być w polityce, no to byłby taki wyrok śmierci. Mówię to z perspektywy tego artykułu, który podałem, że tam podali, że jedyna szansa jakaś stworzenia PiS-u, rządu z PiS-em, to tylko dogadanie się z trzecią drogą. Nie, no ale to wiesz, no tak samo możemy sobie wyobrazić rząd PO-PiS, tak, i też się mogą dogadać i stworzyć rząd jedności narodowej i rządzić Polską. No, tego to ja akurat sobie nie potrafię wyobrazić. No wiesz, no skoro są takie pomysły i takie rządy, to przecież pamiętajmy, no jeszcze jakiś czas temu PO-PiS przecież mieli tworzyć wspólny rząd, to przypomnijmy, bo niektórzy młodsi widzowie nie pamiętają, to były 2 partie, brzmi to dziwnie teraz, 2 partie prawicowe, tak? No obecnie Platforma Obywatelska z prawicą to chyba, nie wiem, czy ma cokolwiek wspólnego, chociaż co niektórzy jeszcze się tam zarzekali, że tam jest jakieś skrzydło prawicowe, no ale ono jest chyba w tak silnej defensywie, że... Tych skrzydełek brakuje jak rosyjskich kurczaków. Tak. Dobre porównanie, tak.
Nie, Dobra. no, Platforma bardzo, bardzo na lewo się przechyliła. Zresztą tak ogólnie, jak już poruszamy te kwestie polityczne, to w mojej ocenie jest mało jeżeli spojrzysz nawet na Prawo i Sprawiedliwość, no to trudno tą partię uznać za partię prawicową. No partia, która tak hojnie rozdaje socjal w Polsce, tak? No zwróć uwagę, że no ale jak spojrzymy na wszystkie partie, to chyba nie ma takiej partii, tego głównego nurtu, które by mówiły tak, zabierzmy 500+, zabierzmy to, podnieśmy wiek emerytalny. Nawet Platforma, która podniosła kiedyś wiek emerytalny, teraz jest za tym, żeby został, jest za tymi wszystkimi Paweł, rzeczami, które PiS wprowadzi. robi się nam gawenda jak u Maćka. Odbiegamy całkowicie od tematu. Myślę, że musimy trzymać się czasu i musimy trzymać się tematu. Jeżeli Wam się podoba, dajcie znać, to będziemy co jakiś czas wracać do Polski i coś o niej sobie mówić. No i tym optymistycznym akcentem wypada nam się pożegnać. No, Mateusz mnie tutaj. No dobrze. Do widzenia. Tak. Do widzenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Hej.